Cześć, witam wszystkich. Dziewczyny, chłopaki, spotykamy się na kanale Zrobiona Ręcznie OLM i z Wami Lena. Dzisiaj chcę pokazać Wam, bo pytały mnie dziewczyny, jaki ja wykorzystuję krój do robienia swoich rzeczy, do swoich tunik, do swoich sukienek, które szyję sama. Robię to z kawałków, ze starych rzeczy, z nowych lnianych też ręczników między innymi, ale jaki szablon wykorzystuję, jaki fason. I dzisiaj chcę o tym powiedzieć. Dziewczyny, każda, kto ma moje rozmiary większe bądź trochę mniejsze, ja po prostu radzę, nie mogę Wam sugerować, bo jeden lubi taki fason, drugi jeszcze inny, ale gdy robimy sami, ponieważ nie jestem krawcową, nie umiem tego robić, nikt mnie tego nie nauczył, robię to intuitywnie, to wybrałam sobie bazowy model, który modyfikuję i robię jak chcę, ale jest naprawdę na tyle prosty, że tutaj nie trzeba mieć 7 gwiazd w czole. Więc dzisiaj na mnie właśnie rzecz tunika, którą Wam za chwilę pokażę, przedstawię, która ten krój powtarza. I tutaj jest tak dużo możliwości w zależności od Waszej potrzeby. Główna zasada, że jeżeli z kawałku szyjemy, to lepiej, jeżeli zrobicie to na papier, bo później łatwiej układać. A jeżeli nie, bo ja już tego nie robię, to ja po prostu dokładam jeden kawałek do drugiego, zszywam to wszystko, tak jak w patchwork najczęściej była, i później już w całości wycinam ten fason, ten model, który chcę. Zobaczcie, ta tunika. Patrzcie teraz na górę, bo nic dół na razie Wam niepotrzebny. Widzicie? Żadnego cięcia, bo najczęściej nie lubię zaznaczenia linii barków. Chyba że lubicie, no to też nie ma nic trudnego, bo wtedy rozcinacie w tym miejscu i szywacie tak samo, ewentualnie trochę więcej pod pachem, żeby on nabrał, ten rękaw nabrał więcej kształtu, takiej objętności. Ja tego nie chcę. Bo jeżeli mamy duży biust, bo mam taki biust, to lepiej, kiedy ten rękaw nam nie odciąga, górnej części i nie podkreśla rozmiaru, bo niepotrzebne to jest. Kiedy jest luz, jest ładniej. W ogóle styl boho przewiduje, że nie nosimy obcisłych rzeczy. To nie jest klasyczna marynarka lub garsonka, która musi podkreślić nasze figury. I w zależności od tego, gdzie my mamy więcej, gdzie mniej, gdzie szerzej, w zależności od tego możemy zmodyfikować naszą rzecz. Więc jeżeli mamy duży biust, to nie odcinajmy rękawów. Dziewczyny szczupłe, tak, wiem, że Wam to się nie spodoba, tnijcie. I wtedy ten sam model, góra równa, którą ścinamy tutaj 3 cm na dole, a tutaj nic. Schodzimy tak na minimum i to jest wszystko. Górna część. Jeżeli materiał złożymy w dwie części, na pół, to tak zrobimy. Tu ścinamy 2,5-3 cm, tu schodzimy na 0, góra jest zrobiona. Dół wycinamy w zależności od naszego biustu, zostawiamy luz jaki chcemy. Broń Boże w ten sposób. Nie, dziewczyny, nie będzie ładnie, zaufajcie mi. Po prostu dajemy luz te kilka centymetrów i wychodzi strój. Na dole znów robimy jak chcemy. Zaraz pokażę Wam, co jest na dole. Teraz tak, dziewczyny, jeżeli na przykład u Was biodra szerzej, muszę zmienić w ten sposób. Teraz tak, jeżeli Wasze biodra na przykład szerzej niż barki, bo u mnie jest odwrotnie, u mnie barki są większe niż tutaj w biodrach, ale dziewczyny, nie róbcie takie coś. Nigdy. Zobaczcie, ten model jest najbardziej korzystny i najbardziej prosty do wykonania.
Nie ma nic, płynna linia, a tu poszerzamy na ile chcemy. I zasada w biodrach. Jeżeli biodra szerokie, no to podkreślajcie te rzeczy, które macie mniejsze. To na pewno talię macie ok. Więc jeżeli tutaj zrobicie nieco mniej, nie w talii, dziewczyny, podkreślicie swoją talię, a biodra zostawicie wciąż szerokie, to wy nie będziecie w pupie za duże. To ta linia, ona skradnie rozmiar naszych bioder, podkreśli waszą talię, z luzem, znów z luzem, nie w ten sposób, nie, z luzem. Podkreśli waszą talię, a biodra zastaną się szerokie i wtedy jest ok. Ja robię zazwyczaj w ten sposób, żeby tu było więcej, ponieważ tak jak mówiłam, u mnie barki są o wiele szerzej niż poziom moich bioder, no to ja robię płynną linię, tutaj czegoś tam więcej, jakaś falbanka i jest ok. Ale generalnie nigdy nie obciągamy się, zobaczcie. I tutaj znów zasada, tak jak ja przerabiam koszulę, już pokazywałam w filmie nieraz, męskie koszule, przerabiam, swoje też, sukienki i tak dalej. Zobaczcie, ta sama zasada, którą stosuję i bardzo jest korzystna. Przód jest nieco krótszy, widzicie, krótszy, żeby te nasze nogi powiększyć, żeby były dłuższe, kiedy na przykład dajemy falbankę lub kolorowo, tak jak ja teraz ubrałam się, widzicie, czarne i mimo wszystko te nogi nie są skrócone, bo są dłuższe, ponieważ biała część kończy się tutaj prawie na połowie mojego brzucha. I teraz przód robię krótszy, a tył zawsze jest trochę dłuższy. No tak do końca pupy. No w zależności jak chcecie. Możecie też go podnieść wyżej, ale wtedy koniec, żeby wyciągał waszą figurę, zostawcie dłuższą. I ten fason jest uniwersalny. Stosuję go praktycznie w każdych swoich rzeczach. Modyfikuję oczywiście, jeżeli tak jak powiedziałam, chcę odcięty rękaw, to tylko przycinał, bo kiedy robi się patchwork i materiału nie ma w całości, to i tak to łączę. Ale nie ma tu wykroju, rękawu i tak dalej. Chcecie falbankę? No to dokładajcie. W dużych swoich tulikach dokładam szersze falbanki, które też z koronki ładnie wyglądają. Na dole robimy falbanki, bądź nie, to jest wasza sprawa. Możemy w ten sam sposób zrobić sukienkę długą i też wygląda świetnie. Wtedy ten właśnie poszerzenie robimy delikatnie mniejszą. Jest cudowny, łatwy fason, który ja stosuję do wykorzystania swoich rzeczy i wam później pokazuję. To chciałam tylko dzisiaj pokazać. Więc wiecie, nic skomplikowanego i nawet taka nieumiejka jak ja, bo nie jestem fachowcem, nie jestem żadnym majstrem ani mistrzem i ja się wcale tego nie wstydzę, bo ktoś może mi napisać później, że ja robię coś niepoprawnie. Nie, ja robię tak, jak podpowiada mi moja artystyczna dusza i daje mi to radość, satysfakcję. A jeżeli ktoś jest bardziej perfekcyjny i lubi robić wszystko dokładnie, dziewczyny, zróbcie sobie ten wykres. Ja daję wam tylko radę, jak w naszej pasturze, w naszej budowie można sprytnie się ubrać, i wszystko zakamuflować, bo oczywiście, tak jak mówię, zmieniamy się, to tracimy wagę, to nam nabierają się parę kilogramów i żeby cały czas być i wyglądać ładnie i być pewnym siebie, musimy ubrać się tak, żeby był komfort. I po to ktoś mądry, nie wiem kto, ale prawdopodobnie artyści, bo boho to jest styl, który w sobie łączy wielu różnych stylów i prawdopodobnie ludzie artystycznego składu i charakteru stworzyli ten właśnie styl, za co im wielki ukłon i podziękowania.
Także jeszcze przy okazji może pokażę biżuterię, którą tutaj zrobiłam z gliny polimerową. To już Wam pokazywałam kiedyś, to jest podróż do Chin, nazywa się ta biżuteria, ale uważam, że tutaj właśnie takiego jaskrawego akcentu trochę zabrakło i dlatego założyłam tą biżuterię. Zobaczcie, tutaj ta tunika jest właśnie za wysoko. Można ją też zrobić tutaj w dekolcie rozmiar, który chcecie, więc pomysłu i modyfikacji jednego tego prostego, łatwego wykroju jest ogrom. Dziewczyny, życzę Wam realizacji wszystkich Waszych pomysłów. Nie bójcie się przerabiać, nie bójcie się przycinać, bo ja Wam pokazuję wielokrotnie. Biorę nożyce, rozkładam na swój stół i robię to. Bo jeżeli nie zaczniemy, to nie możemy powiedzieć, umiemy to zrobić, bądź nie. Kiedy ktokolwiek mnie pyta, czy umiesz to zrobić, no nie wiem, mówię, nie próbowałam. Jak zacznę robić, to Ci powiem, czy umiem. Ale na tyle jestem taka uparta, że jeżeli zaczynam coś, to mi zawsze się chce doprowadzić to do końca, nie daję za wygraną i walczę z trudnościami, które niekiedy spotykamy w procesie naszej twórczości. Ja Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę Wam dużo szczęścia, pomyślności, radości od tego, co robicie. I do zobaczenia przy następnej herbatce bądź kawce, bo czasami z Wami też popijam, rozmawiam. Mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy gadam do Was, Wy robicie to samo. Pa, pa, trzymajcie się zdrowo, pa.